Największe biegowe wydarzenie Serbii. Prawie 14 000 uczestników z 79 państw. 4 konkurencje, w tym maraton. Przeszło 42 km w gorącym bałkańskim słońcu po wschodniej i zachodniej stronie Sawy. Jeśli ciekawi Was, jak wyglądają zapisy, biuro zawodów, zawartość pakietu i atmosfera imprezy, to ten film jest dla Was. Zdrawo, biegaczki i biegacze! Jestem Kuba, a to relacja z mojego maratonu numer 96! Stopę w stolicy Serbii postawiliśmy 17 kwietnia. Na lotnisku jak zawsze witały nas tłumy fanów. Nie tracąc czasu, zaraz po zameldowaniu w hotelu, udaliśmy się do biura zawodów. Umiejscowione było na terenie belgradzkich targów, które w przeszłości odwiedziły takie osobistości jak Josip Broz Tito, Che Guevara, Nikita Chruszczow czy Alain Delon. Maraton urządził się w hali numer 4. Już na wejściu mogliśmy odszukać nasze nazwiska na liście startowej. Potem był LEDowy zarys trasy oraz punkt dystrybucji pakietów startowych na wszystkie imprezy. Obok maratonu zapisy obejmowały też połówkę, dyszkę i 4-osobowe sztafety. Rejestracja na imprezę była możliwa od października do kwietnia. Początkowy koszt 35 € urósł z czasem do 55. Zestaw startowy składał się z worka do depozytu, bidonu, źródeł energii, czyli izotoników, żeli, batonika i słoiczka sosu pesto, makulaturę, agrafek, numeru startowego oraz kapsułki do prania, która bardzo przydała się po biegu. W sąsiednim przedziale wydawano z kolei koszulki techniczne Nike. Kolejnym krokiem było sprawdzenie chipa i zapozowanie na cyfrowej ściance. Również to expo nie mogło odbyć się bez oferentów sprzętu i agentów innych biegów. Niektóre z tych imprez miałem już za sobą. Na koniec złożyłem jeszcze autograf na ściance pamiątkowej. I zakosztowałem makaronu w ramach pasta party. Biuro żegnało nas grami sprawnościowymi oraz zdaniem do zobaczenia na trasie w kilkunastu językach. Niedziela, dzień startu. Kierujemy się do miasteczka biegowego. Tym razem mamy luksus, bo do pokonania mamy raptem 600 metrów. Prognoza pogody prezentowała się następująco. Póki co jest rzeźko, chłodno, szukamy słońca. Paradoksalnie za parę godzin będziemy szukali cienia, bo zapowiadają 22 do nawet 23 stopni. Znaleźliśmy parę promyków w strefie startu na ulicy Vase Cerapicia. Powoli gromadziło się na niej 1700 uczestników nadchodzącej zabawy. Biorąc pod uwagę wszystkie biegi, w dwudniowym wydarzeniu wzięło udział łącznie prawie 14 000 biegaczy z 79 państw. Już za kilkanaście minut mieliśmy się zmierzyć z raczej płaską, jednopętlową trasą.
Czekały nas bałkańskie rytmy i polska moc. Po wysłuchaniu hymnu Serbii o 8:00 wraz z tłumem rodem z filmów Kusturicy rzuciliśmy się na spotkanie kolejnej biegowej przygodzie. Najpierw eksplorowaliśmy wschodni brzeg rzeki Sava. Z Placu Republiki pobiegliśmy ulicami Macedońską i Swetogorską. Tuż za domem Jewrema Gruicia minąłem mężczyznę, który już dał za wygraną. Następnie spotkałem duet z nie mniej imponującym maratońskim dorobkiem niż nasza dwójka. Póki co znośnie, bo trzymamy się cienia, którego dostarczają nam kamienice. Pod gmachem Wydziału Architektury Uniwersytetu Belgradzkiego natknąłem się zaś na największego lokalnego patriotę. Kontynuowaliśmy bieg bulwarem Króla Aleksandra, placem Slavia i ulicą Nemanii, ale nie widzicia, tylko Stefana. Przed sobą miałem siedzibę rządu. Za plecami ruiny sztabu generalnego. Pamiątkę przestrogę po zbombardowaniu gmachu przez NATO w 1999. U dołu czekał na nas stary dworzec z pomnikiem patrona alei. Potem wkroczyliśmy na plac budowy, a kawałek dalej na aleję Woodrowa Wilsona. Znajduje się w luksusowej dzielnicy handlowo-mieszkaniowej Beograd na Vodi, znanej też jako Belgrade Waterfront. Jest najeżona wieżowcami, w tym najbardziej charakterystycznym 42-piętrowym Kula Belgrade. Podążając na południowy zachód, ponownie spotkaliśmy się z targami belgradzkimi. Teraz zrozumiałem, co oznaczał napis „Do zobaczenia na trasie”. Tuż za oddanym kibicem Olympiakosu Pireus na horyzoncie powoli wyłaniał się następny duży punkt programu. Most nad Adą. Nazwa wzięła się stąd, iż budowla przebiega nad wierzchołkiem półwyspu Ada Ciganlia. W chwili, kiedy nim przebiegaliśmy, dzierżyła tytuł najdłuższego jednopylonowego mostu wantowego na świecie. Ów pylon liczy 200 metrów wysokości. Konstrukcja ciągnie się przez 996 metrów, czyli niemal 2,5% całej trasy. Spina wschodni i zachodni brzeg Sawy. Stanowi znakomity punkt widokowy na miasto. Prawie jak nasz most świętokrzyski. Na 10. kilometrze, po pierwszym łyku wody, poczułem wspomnień czar. Z odkręcalną nakrętką. Takich w Unii już nie uświadczymy. Tym sposobem znaleźliśmy się w Nowym Belgradzie. To największa, głównie biznesowa dzielnica stolicy Serbii. Sporo tu biurowców, hoteli i centrów handlowych oraz jedyna choinka, którą można podziwiać w kwietniu. Dystrykt ten charakteryzuje się ponadto szerokimi alejami, przy której wznoszą się monumentalne przykłady architektury modernistycznej. Jednym z nich jest Pałac Serbii, dawna siedziba rządu Jugosławii, a obecnie kilku resortów państwa.
Moloch zajmuje aż 65 000 metrów kwadratowych powierzchni i mieści 1000 pokoi. Kolejną perełką jest budynek dowództwa sił powietrznych. Jego widok oznaczał, że trafiliśmy do Zemunu, historycznej części miasta położonej na prawym brzegu Dunaju. Przez stulecia Zemun był oddzielną miejscowością na granicy między Austro-Węgrami a Imperium Osmańskim. Belgrad wchłonął go dopiero w 1934. Powróciliśmy do Nowego Belgradu, by odhaczyć jeszcze jeden duży zabytek. Kulę Genex, znaną też jako Zachodnią Bramę. Licząc obrotową restaurację na szczycie, gmach ma 140 metrów wysokości. Pełni rolę jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy Serbii i uchodzi za ikonę architektury brutalistycznej. Kontynuowaliśmy wycieczkę po osiedlach zachodniej strony Sawy przez kolejne 10 kilometrów. Brawo! Moi najwierniejsi kibice. Aż w końcu dotarliśmy na most Branko. Wracało się nim do starego Belgradu. Widoki stąd były nie gorsze niż z mostu Ady. Do mety pozostało 5 kilometrów. Na ostatnich z nich trasa okrążała wzgórze Kalemegdan z zabudowaniami znanymi jako Twierdza Belgradzka. Fortyfikacje te swymi początkami sięgają aż 2300 lat wstecz. Ponoć na przestrzeni tego czasu o warownię i tym samym o Belgrad miano stoczyć aż 115 bitew. 116 właśnie trwała i chyliła się ku końcowi. W walce na ostatnim kilometrze bardzo pomagali mi niezawodni kibice. Byli obecni przy fontannie Sebilii Tak się bawi Belgrad! na bulwarze Despoty Stefana, braci Jugowicz, Macedońskiej, ale najwięcej z nich przyszło na Plac Republiki, czyli meta. Gdybym był Nowakiem Dżokowiczem, w tym momencie powiedziałbym game, set, match. Zamiast tego wykrzyczałem po prostu 96! Asia ukończyła niedzielne opalanie po 4 godzinach 41 minutach 50 sekundach. Ja spędziłem na słońcu godzinkę krócej. Tym sposobem po latach skompletowałem dunajską karetę. Ukończyłem maratony we wszystkich 4 stolicach położonych nad pięknym, modrym Dunajem: Bratysławie, Budapeszcie, Wiedniu i właśnie Belgradzie. W punkcie, z którego startowaliśmy, oczekiwały już wolontariuszki z medalami. Ala. Tadam! Krążek był genialny niczym Nikola Tesla. W otoku umieszczono najważniejsze zabytki Belgradu. Kilka z nich spotkaliśmy na trasie. Ten medal, tą dzisiejszą zdobycz pragnę zadedykować 2 osobom z mojej rodziny. Szwagrowi Kamilowi, który obchodził urodziny wczoraj, oraz mojej siostrze, którą pewnie znacie z filmów o Skopie, a która to z kolei będzie swoje urodziny obchodziła
21 kwietnia. 100 lat, kochani. Po dedykacji odebrałem pakiet regeneracyjny w postaci wody, izotonika, banana, jabłka oraz ciastka. Zapozowałem na ściance finishera i udałem się świętować. A że był kwiecień, to wybraliśmy lokal o nazwie April. Tak było. Tak wyglądał mój 96. maraton. I ostatni. Tej wiosny. Z następnym królewskim dystansem zmierzy się dopiero na jesień. Także maratony 97-100 jeszcze muszą poczekać. Póki co, nacieszmy się kolejną, zdobytą właśnie twierdzą. Dajcie łapkę w górę, jeśli podobała Wam się relacja. Kliknijcie subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić naszych pozostałych sprawozdań z zagranicznych biegów i podróży. Dziękuję.